dobry w Bazylice Świętego Piotra. Dzień dobry. Idziemy. Plac Świętego Piotra wraz z bazyliką, według tradycji chrześcijańskich, są miejscem, w którym święty Piotr poniósł śmierć męczeńską oraz został tu pochowany. Pierwszą świątynię wzniesiono w 324 roku, a za budowę bazyliki w obecnej formie uznaje się rok 1506. Do świątyni prowadzi 5 bram. Słoneczko teraz wyszło, No nareszcie. nareszcie, a jechaliśmy, to padało. Pięknie. Rok 2025 był rokiem jubileuszowym, dlatego święte drzwi, znajdujące się skrajnie z prawej strony, zostały otwarte przez papieża Franciszka. Pieta, czyli najsłynniejsza rzeźba Michała Anioła, znajduje się po prawej stronie, zaraz przy wejściu przez święte drzwi. Tuż obok, w kaplicy świętego Sebastiana, umieszczony jest grób papieża Jana Pawła II, który niegdyś znajdował się w grotach watykańskich. Ogrom i przepych bazyliki jest nieco przytłaczający, jednak w świątyni panuje harmonia, a żadne z dzieł nie jest przypadkowe. Większość z nas zadziera głową do góry, podziwiając sklepienie. Warto jednak zwrócić uwagę również na zdobioną podłogę, na której miejscami znajdują się przeszklenia. Można tam dojrzeć groby papieży i fragmenty pierwszej świątyni. Zdecydowanie jest to miejsce, które raz w życiu trzeba odwiedzić, zobaczyć jej monumentalizm na własne oczy, podziwiać dzieła Michała Anioła i Berniniego oraz wielu znakomitych artystów. Z okazji roku jubileuszowego w muzeach watykańskich wystawione zostały 2 dzieła Berniniego. Są to rzeźby przedstawiające studium emocji, dusza przeklęta i dusza błogosławiona. Wizytę zaczęliśmy od Pinakoteki. Jest to ogromna kolekcja cennych obrazów, głównie malarstwa włoskiego, ułożona chronologicznie. W Pinakotece znajdują się również arrasy Rafaela. Tutaj możemy znaleźć na przykład niedokończony obraz Leonarda da Vinci, czyli świętego Hieronima na pustyni, który został znaleziony we fragmentach, był pocięty na kawałki i używany jako przedmiot codziennego użytku. O wow, ale pięknie. Potem przenieśliśmy się do sali egipskiej i podążyliśmy według kierunku zwiedzania, po sali etruskiej, po sali rzeźb greckich i rzymskich. Muzea to ogromny kompleks, dlatego jeśli chcecie wejść do każdej sali, odwiedzić ogrody i salę audiencjną, warto przeznaczyć sobie na to minimum 2 dni, bo można tutaj godzinami kontemplować dzieła mistrzów. Niesamowite wrażenie zrobiła na nas sala map, która przedstawia regiony Włoch, a także antyczną i współczesną mapę Półwyspu Apenińskiego. W muzeach znajdziemy również wątek polski. Jest nim sala Sobieskiego, a w niej obraz Matejki o tytule Jan Sobieski pod Wiedniem. Obraz ten ma około 4 metrów wysokości i 10 szerokości.
Jednym z największych skarbów muzeów watykańskich są sale Rafaela, 4 ozdobione freskami pomieszczenia. To właśnie tutaj, w jednym z nich, znajduje się słynna szkoła ateńska. Pokój, w którym znajduje się szkoła ateńska, pełnił funkcję papieskiej biblioteki. Znajdujące się tutaj freski są alegoriami różnych dziedzin nauki: filozofii, teologii, prawa i poezji. Zanim wejdziemy do kaplicy sykstyńskiej, przechodzimy przez salę, w której znajdują się współczesne dzieła sztuki religijnej. Zobaczymy tutaj m.in. Chagalla i Matissa. W samej kaplicy sykstyńskiej obowiązuje zakaz filmowania, więc by ją zobaczyć, musicie przyjechać tu sami. Ostrzegamy, szyja boli od wpatrywania się w sklepienie. Do góry, do góry. To jest ze słodyczami. Lotnisko do pociągu. Duża stacja. Przepraszamy Was za słabą jakość dźwięku. Jest to spowodowane brakiem mikrofonu. Proponujemy włączyć napisy. Witamy z listy chmur. Mieliśmy mały teleport po zakończeniu zwiedzania Muzeów Watykańskich. Ruszyliśmy w drogę do Wenecji. A po Wenecji ruszamy w drogę do domu. Tak. Nie nagrywaliśmy, bo w sumie 5 godzin jazdy autostradą. To nic ciekawego nie idzie pokazać. No, ja też byłam tak zafascynowana tymi muzeami watykańskimi, że po prostu zapomniałam nagrać jakiegokolwiek zakończenia. Muzea Watykańskie polecamy. Tak, tak. W Tyle ogóle rzeczy, co tam można zobaczyć. bardzo. W głowie się nie mieści. No, w głowie się nie mieści. Widzieliśmy chyba taką podstawę, bo chyba tam było jeszcze kilka takich osobnych sal, do których można było wchodzić, a później już, nie wiem, to chyba kilka dni trzeba na to poświęcić. Jeden dzień to jest naprawdę dużo. Tak, a nam się udało dosłownie fusem, bo byliśmy 2 godziny przed planowaną wizytą w Muzeach Watykańskich. Bilety mieliśmy na 12:30, a przyjechaliśmy tam pociągiem o 10:30. Tak. No i poszliśmy w kierunku tej bazyliki, ale ja słysząc opinię wszystkich innych, którzy byli w bazylice Świętego Piotra, mówili, że tam są kolejki po wiele godzin. A my wchodzimy i praktycznie płynnie przeszliśmy przez bramki do samej bazyliki, praktycznie bez żadnych kolejek. Także mieliśmy takiego fusa. No i jak nasze wrażenia? Może najpierw z bazyliki, jak twoje? Jest przeogromna. Naprawdę ilość szczegółów, zdobień, przepychu robi wrażenie. Robi wrażenie. I mieliśmy przez chwilę spór, bo w tym roku, to jest rok jubileuszowy, są otwarte święte drzwi. No i ja czytałam, że przez te święte drzwi mogą przejść tylko zarejestrowani pielgrzymi. No. Ale Michał mówi, że halo, a my chyba przez nie przechodziliśmy. One są mniejsze i po prawej stronie i przez to nas puszczali. A ja mówię, jak to przecież święte drzwi chyba są na środku, no bo to jest logiczne, jak ktoś jest ważny i święty, to jest na środku. Tak rzadko je otwierają, że są spoko. Tak. No i co, od razu na wejściu jest pieta. Ja myślałam, że pieta jest tak troszeczkę bliżej i można ją bardziej z bliska obserwować. Ona jest trochę schowana za szybą, ze względów chyba bezpieczeństwa. No, ale zobaczona. Zaraz obok jest grób Jana Pawła II, więc też Kaplica Świętego Sebastiana jest teraz. tak, no, bo on kiedyś był tam, gdzie wszyscy papieże są chowani, ale nie wiem kiedy, ale jak jeszcze
szarpną. To chyba nie tylko. Ale jakoś tak bazylika mi się podobała, ale nie miałam tam tego odczucia, że jestem taka wzruszona, że tak to jest dla mnie takie bardzo prawdziwe. Większe wzruszenie odczuwałam u Ojca Chrztu. Tam wydawało mi się, że ta modlitwa jest taka bardziej trudna. Tu jest tak, jednak trochę pod turystów, żeby zobaczyć Mocno turystyczne miejsce. Tak. Tak. No ale Jest to też stolica chrześcijaństwa, można tak powiedzieć, ale no też dużo wycieczek, że tak powiem, Tak. nas mijało z przewodnikami i tak dalej. no ale nie zmienia to faktu, że jest naprawdę kawał sztuki w ogóle, trzeba zobaczyć. Trzeba zobaczyć, warto, naprawdę. Tak. No Muzea Watykańskie, zbiór tych dzieł i tych rzeczy, co tam jest, to jest ogromny. No i też z okazji jubileuszu są wystawy, których normalnie nie ma. Tak, widzieliśmy dwie rzeźby Belliniego, ile to one zostały zakupione w 1600 którymś też do posiadania, teraz nie pamiętam. Gdzie dopiero trzeci raz są wystawiane szerszej publiczności, co w tym roku zobaczy to masa osób. Takiego. Coś rzadkiego. Normalnie one są przechowywane w ambasadzie Hiszpanii chyba. Hiszpańskim, tak. Dużo doznań. No i na końcu jest kaplica Sykstyńska. W kaplicy nie można robić zdjęć, nie można nagrywać, więc nic z tego nie będzie. Trzeba zobaczyć co mam. Trzeba zobaczyć, strasznie boli szyja od patrzenia w górę. Tak. Ja myślałam, że ona jest troszeczkę większa. Jakby po skali tego wszystkiego, co wcześniej widziałam, myślałam, że ona zrobi, po prostu jest jeszcze większa, ale i tak no, nagromadzenie fresków w tym jednym miejscu jest przeogromne. To jest jeden wielki obraz. Tak. Nie wiem, czy mogę to ocenić camping, ale chyba był najbardziej średni z tych wszystkich, które mieliśmy na tym wyjeździe. Mówisz, że nie. Tak, było, że taki był. Nie polecałam. Nie był zbyt szczególny. Nie był zbyt szczególny. Rano na przykład. Znaczy jeden dzień wszystko było ok. Był prysznic, była ciepła woda, było ok. Ale na przykład na drugi już jakieś tam No awarie były. awarie były, raz w ogóle nie było wody w żadnym miejscu, a z kolei na drugi dzień maszyna do prysznica działa, bo to był akurat taki kemping z maszyną do prysznica na 1 euro.